Siemanko mięsożercy! Dzisiaj przygotuję coś, co możecie zaserwować na następnym grillu ze znajomymi bądź z rodziną. A będzie to oto taki szaszłyk gigant. 7 składników, czyli mięso i mięso. 7 rodzajów mięsa. Do tego przygotujemy własne lawasze i ziołowy sos jako dodatek. Całość podamy w formie takiego rolo razem właśnie z mięsem, z sosem, z grillowanymi warzywami. Także tyle słowem wstępu. Ja już Wam pokazuję, jak takiego potwora przyrządzić na grillu. Jak zawsze pełna lista składników oraz przepis w formie tekstowej znajdziesz u mnie na stronie www.cosmięsa.pl. Także nic nie musisz zapisywać, nic nie musisz notować. Tam wszystko jest spisane w przejrzysty sposób. Do wykonania szaszłyka giganta użyjemy 7 różnych mięs. Będzie to pierś z kurczaka, mięso z ud z kurczaka, trochę wołowiny, w tym przypadku jest kark wołowy, żeby to mięso było też trochę tłuste, porządny kawał karkówki, łopatka wieprzowa, trochę słoniny, no i jeszcze, żeby nadać temu wszystkiemu smaku, surowy wędzony boczek. No i do tego oczywiście odrobinka warzyw. Przygotowanie szaszłyka zaczniemy dzień wcześniej, żeby było delikatne, no i żeby było kruche. Dlatego zastosuję kilka takich metod, technik, że tak powiem, zmiękczających mięso i będzie to solankowanie, a bardziej tutaj zasolenie na sucho, czyli dzień wcześniej zasolimy na sucho, następnie drugiego dnia wrzucimy w marynatę na kilka godzinek, nie musi to być na całą noc, wrzucimy taką marynatę enzymatyczną, dzięki czemu to mięso jeszcze nam skruszeje, no i dopiero później takie zasolone, zamarynowane, no i przyprawione mięso poleci na grilla. Zrobimy z niego wielkiego, olbrzymiego szaszłyka. Także jakieś 12 godzin wcześniej zacznijmy od zasolenia mięsa i już Wam pokazuję, jak to zrobić. Teraz każde te mięsiwo musimy sobie zasolić, no poza słoniną i poza boczkiem. Tego nie solimy, to zostawiamy sobie na boczku. Zasolimy sobie łopatkę, kark wołowy, no i piersi z kurczaka. Ale zanim to zrobimy, no to jeszcze muszę przygotować sobie karkówkę i łopatkę, bo w takich dużych kawałkach ona nam się przez noc nie zasoli, dlatego ja już ją podzielę. Na ruszt będę nadziewał je plastrami, więc takie gdzieś centymetrowe kawałki będę potrzebował i podzielmy ją właśnie na porcje i ona też nam się trochę szybciej przez noc zasoli. Sól bez problemu przejdzie przez taki kawałek mięsiwa. Karkówka pokrojona w plastry i to samo zrobię z łopatką. Podzielę je na plastry. Sprawdzę, czy tu jeszcze nie ma jakichś pozostałości. Na tą chwilę ją jakoś bardziej nie będę jej jakoś bardziej oczyszczał, chociaż widzę, że to jest jakaś większa, taka gruba błona. Się jej pozbędę. To nam na grillu nie dojdzie, a chcemy, żeby mięsko było delikatne, żeby nam się nic nie ciągnęło, więc po prostu sobie to wytnijmy. No wystarczy. No i co, łopatkę też takie plastry. O, idealnie. Później i tak jeszcze sobie je rozbijemy delikatnie, żeby te mięsiwo naprawdę było kruche i delikatne. No dobra, także wieprzowinka jest gotowa. Zaraz ją będziemy mogli zasolić, ale jeszcze zajmę się kurczakiem. Kurczaka oczywiście też musimy przygotować. No, jeżeli chodzi o piersi, no to tutaj za dużo roboty nie ma. Możemy ewentualnie jakiś taki nadmiar tutaj takich błonek czy coś też usunąć, ale raczej w piersiach, kurczakach no tego nie ma. Zależy gdzie kupujemy, no to mogą czasami tutaj się jakieś pozostałości znaleźć, kostek, chrząstek, dlatego można sprawdzić, o tutaj właśnie w tym miejscu czasami potrafi coś być, to wycinamy. Nie, jeszcze tu idzie takie ścięgno w polędwiczce takiej od tej piersi, to też można wyciąć. No nie chcemy tego.
Piersi z kurczaka są gotowe, no to jeszcze musimy ogarnąć mięso z ud kurczaka. Jeżeli kupiliśmy wytrybowane, tutaj nie ma problemu, w takim razie więcej nic nie musimy robić. Jeżeli mamy z kością, no to musimy po prostu te kości powycinać, pozbyć się tutaj wszystkich jakichś zbędnych elementów, kostek, chrząstek i ewentualnie skóry. Myślę, że część wezmę ze skórą, część tej skóry usunę, żeby po prostu ten szaszłyk nie był za suchy, dlatego też tą skórę zostawię, żeby ona się wytapiała i nawilżała nam to mięsiwo. Natrybujemy w ten sposób, jest to prosta sprawa. Wzdłuż kości wystarczy naciąć ostrym nożykiem i tak oddzielamy mięso od kości. O, tutaj są jeszcze jakieś chrząstki zostały. No, nie chcemy. Przy końcówce możemy trochę więcej wyciąć, bo tutaj są te łączenia, takie grubsze, te ścięgna, takie, więc je też możemy usunąć. O, takie kawałki zostawiam tutaj już gotowy. Skórę na razie zostawię, a później się jeszcze zastanowię, czy ją dam. Raczej nie, ewentualnie na jakichś zewnętrznych stronach tą skórę zostawię, żeby ona się tam wytapiała powoli i nawilżała całe mięsiwo. No i to samo robię z pozostałymi. Wzdłuż kości, z tymi przyczepami, z tymi grubszymi takimi ścięgnami. No tu duży kawałek mięsa wyciąłem, no nic, trudno. No i dobra, gotowe. Drób leci do jednej miski, do drugiej michy leci wieprzowina, wszystkie kawałki, zarówno łopatka, jak i karkówka. No i trzecia micha, wołowinka. A ona już jest w takich kawałkach, więc leci w całości. Mięso przygotowane, więc teraz przejdziemy do kolejnego etapu, czyli do zasolenia tego mięsa. I robię to właśnie dzień wcześniej, żeby na spokojnie sól miała czas wejść w głąb tego mięsa. No i dzięki temu właśnie, że to mięso dzień wcześniej zasolimy, one później będzie po pierwsze bardziej soczyste, bo zatrzyma tą wodę w środku podczas obróbki termicznej, no i bardziej kruche, bardziej delikatne poprzez właśnie oddziaływanie soli na białka zawarte w mięsie. Jeżeli chodzi o solenie mięsa, tutaj zrobimy to na sucho, a jeżeli chodzi o proporcje soli do mięsa, to staramy się używać między 1 a 1,5% soli w stosunku do masy mięsa, czyli na kilogram mięsa używamy albo 10, albo 15 gramów soli i to w zupełności wystarczy. Także zważę sobie teraz każdą michę. Tutaj mam 2300, więc jakieś damy nawet 30 gramów soli. No, w takim przypadku będzie to 5 takich łyżeczek. No ale nie będę sypał tutaj wszystkiego na górę, tylko po prostu to jakoś, bo później będzie mi to ciężko wymieszać. Powinny być wszystkie kawałki dobrze zasolone. I będzie jeszcze trochę. O, i jest git. To jest zasolone. Przechodzimy do kurczaka. Tutaj mamy 500 kg, więc damy jakieś 20 gramów soli. Każdą stronę zasolimy. No i na koniec wołowina, kilogram, więc damy tutaj jakieś 12 gramów. Będą jeszcze przyprawy. No dobra, i mięso jest gotowe, leci teraz do lodówki na całą noc, na jakieś
12 godzin. No i po tym czasie je zamarynuję, wrzucę w marynatę na 2 godzinki nawet. W zupełności tutaj by wystarczyło, ale myślę, że to nawet trochę dłużej. U mnie poleży z 4-5 godzin. No i potem będziemy lecieć na grilla, gdzie tego giganta szaszłyka zrobimy. Będziemy grillować. Do tego jakiś lawasz, pita, żeby wrzucić to mięsiwo, później warzywka. No i całość skomponujemy i będziemy jedli. Także ja ustawiam mięsiwo i widzimy się jutro. No dobra, mięsiwo się zasoliło, więc teraz musimy przejść do kolejnego etapu, czyli do przyprawienia tego mięsa. I ja do przyprawienia zastosuję marynowanie. Nie będę tego nacierał na sucho, tylko po prostu zamarynuję. Z tego względu, że po prostu mięso, które będzie marynowane, jeszcze dodatkowo stanie się delikatniejsze, bardziej kruche, no i oczywiście odpowiednio przyprawione. A dlaczego będzie delikatniejsze i bardziej kruche? Z tego względu, że zrobię taką marynatę tak zwaną enzymatyczną, która będzie zawierała enzymy zmiękczające mięso, które powodują, że one bardziej kruszeje. Takie enzymy możemy spotkać w różnych owocach, na przykład w kiwi, może być w ananasie, może być w imbirze, bodajże jeszcze jest w papai. Te enzymy właśnie korzystnie wpływają na mięso, zmiękczają je, dzięki czemu później to mięso jest bardzo, bardzo delikatne. Dodatkowo użyję takich kwaśnych składników jak ocet jabłkowy, można też użyć jakieś wina, jogurty, można też użyć sok z cytryny, no i te składniki, te kwaśne właśnie dodatki dodatkowo zmiękczają mięso. Nie przesadzamy za bardzo z długością marynowania właśnie w takiej marynacie, bo po prostu paćka się z tego mięsa nie zrobi, ale one będzie bardzo, bardzo takie napuchnięte, mocno zmiękczone. Tego nie chcemy, tak? To mięso ma mieć też jakąś strukturę. No i poza tymi dodatkami oczywiście takie podstawy jak oliwa, takie podstawy jak różne przyprawy. Zatem ja zabieram się za tworzenie marynaty i już Ci pokazuję, jak to u mnie będzie wyglądało. Oczywiście zaczniemy od oliwy. Damy sobie porządną porcję oliwy. Mamy sporo mięsiwa, więc tutaj jakieś 100 ml. Najwyżej będę dolewał, zobaczę, jak to końcowo mi wyjdzie. Dodamy ocet jabłkowy. 50 gramów, żeby nie zakwasić tego za bardzo, żeby też to miało odpowiedni smak. Wcześniej wspomniane kiwi, ale nie dam go tutaj w kawałkach, tylko spróbujemy go trochę tego soku wycisnąć. Bo później z tymi kawałkami i tak nie będziemy mieli za bardzo co zrobić, dlatego weźmy, spróbujmy sam sok. Zobaczymy, czy to zadziała. W pewnym sensie zadziała, ale chyba inaczej trzeba będzie to rozwiązać. Dobra, damy taką pulpę i przeciśniemy ją zaraz przez sitko. No i okej, mamy trochę soku z kiwi. Kolejny składnik do naszej marynaty. Musztarda ostra. No i przechodzimy do przypraw. A marynata będzie trochę taka w stylu barbecue, czyli pójdziemy w stronę barbecue, czyli polecimy taką klasyką. Poza takimi składnikami właśnie bazowymi dodamy trochę papryki ostrej i słodkiej, trochę cukru, w tym przypadku bardziej to miód, jakiś czosnek. Także takie podstawowe składniki, można powiedzieć, z typowego sosu, typowej przyprawy barbecue. No i w tą stronę mniej więcej pójdziemy. Czyli porządna porcja słodkiej papryki. Nie żałujemy. Jakieś 30 gramów, nawet tam więcej. Ostra papryka. Damy trochę liści kolendry. Trochę też mielonej kolendry, żeby poprawić ostrość. Wędzone chili. No i oczywiście suszony czosnek. Trochę więcej. No i wcześniej wspomniany miód. Jedną porządną łyżkę. No i teraz całość musimy dokładnie ze sobą połączyć. Wszystkie składniki, żeby się dokładnie wymieszały. Ale to naprawdę fajnie pachnie już teraz. Można jeszcze dodać właśnie trochę oliwy bądź wody, żeby ta marynata była rzadsza. Trochę właśnie oliwy i trochę wody. O, właśnie. Mniej więcej taką konsystencję mi
chodzi. No dobra, marynata jest gotowa. Przechodzimy teraz do zamarynowania mięsa. Wszystkie te kawałki potraktuję właśnie teraz tą marynatą. Ale wróć. Jeszcze muszę skończyć przygotowywać mięso, bo pozostało je teraz odsączyć po prostu od tego, co wyszło podczas solenia, a w tej misce bardzo często zostaje trochę takiej wody, ona się wytrąca z mięsa. No i jeszcze to mięso delikatnie porozbijam, żeby one było bardziej kruche i żeby to nie były takie grube kawałki, tylko jednak kilkanaście, kilkadziesiąt cieniutkich kawałków ponakładanych na szaszłyka. Na szaszłyka? Na rożen, bo będziemy robić narożnie. Zatem pozostaje jeszcze tylko potraktować tłuczkiem mięso. Każdy z tych kawałków, każdy z tych steków. Nie za mocno, nie chodzi nam, żeby porozbijać je na płaskie kotlety. Coś takiego po prostu, żeby było porozbijane, żeby te włókna poprzerywać. Tak jak mówiłem, dzięki temu będzie mięso delikatniejsze. To samo z wołowiną. Tą wołowinę to ja chyba jeszcze muszę jednak jakieś mniejsze płaty. I piersi z kurczaka nie muszę rozbijać, je po prostu rozetnę na połówki. One i tak już są same w sobie dość delikatne, więc nie ma sensu tego dodatkowo rozbijać. Ewentualnie można delikatnie, ale nie widzę sensu. No to teraz całość marynaty przelewamy do każdej porcji mięsa. Dokładnie wymieszam, no i następnie odstawię do lodówki na jeszcze jakieś 2-3 godzinki i będziemy lecieć na grilla. I pozostaje całość dokładnie, każde mięsiwo tą marynatą pokryć. Lepiej z każdej strony. No dobra, mięsiwo przygotowane do marynowania leci do lodówki na 2 godziny, 3, możecie na trochę dłużej. No i za chwilę widzimy się już na grillu, gdzie będziemy szykować tego olbrzymiego szaszłyka. Przechodzimy do nadziewania mięsa. Na początek karkówka, następnie pierś z kurczaka, teraz porcja wędzonego boczku, kilka kawałków, no i następny kark wołowy, znowu wieprzowina, tym razem łopatka, teraz kawałek słoniny między tymi mniej tłustymi mięsami i na koniec mięso z ud kurczaka. No i tak powtarzamy, aż nam całe mięsiwo się skończy i otrzymamy takiego giganta. No dobra, potwór jest gotowy. Jakieś 6-7 kg mięcha, 7 różnych gatunków. Wrzucamy go na ruszt, na grilla i grillujemy. Tutaj jakieś elementy zwisają, no to musimy poodcinać, żeby to było w miarę równe. No dobra, mięsiwo jest na ruszcie, odpalamy, chwila prawdy. O, kręci, działa. Tu mam trochę więcej miejsca z tego względu, że tutaj ten palnik będzie odpalony, będzie dawał trochę ciepła, żeby utrzymać te 180-200 stopni. O właśnie, zaraz zobaczymy, czy tu nic nie będzie odpadało. Jak coś, to podocinam właśnie te kawałki. Ten palnik ustawiony na minimum. Z tyłu palnik odrożna grzeje. No i teraz czekamy jakieś 2-3 godzinki. Będę sprawdzał, aż mięsiwo będzie miało jakieś 70 stopni wewnątrz, bo jest tutaj kurczak, więc te 72 powinien jednak mieć. Także za chwilę pokażę już gotowe mięsiwo. No dobra, minęły 3 godziny, więc pora sprawdzić, jak wygląda szaszłyk. No, co najgorsze, rozwalił mi się termometr, sonda gdzieś nie łapie temperatury, więc trochę był robiony na czuja. Myślę, że 3 godziny na taki kawał mięsa w zupełności wystarczy. I zobaczcie, jak on wygląda. Super wypieczony z każdej strony. Można teraz wyciągać, ścinać mięsiwo i zajadać. A jak jemy tego szaszłyka? W sumie zrobimy kebaba sobie z niego. Wypiekłem fajne lawasze.
Przepis bardzo prosty. Na początek przygotuję sobie drożdże, żeby one sobie zaczęły pracować. Dodaję 350 ml wody, letnia woda. Do tego jakieś 5-7 gramów suchych drożdży instant. I dodam łyżkę cukru tutaj już, żeby te drożdże zaczęły sobie pracować z tym cukrem. I tak odstawiam na jakieś 10 minut, drożdże zaczną pracować i zacznę robić to ciasto dalej. Dobra, minęło 15 minut. Ogólnie powinna być tutaj już taka dość spora ilość takiej piany. Mam nadzieję, że z tymi drożdżami jest wszystko ok. Zazwyczaj robię to w mniejszym pojemniczku, nie w takiej misce, no ale zobaczymy. Do tej wody dodaję 500 gramów mąki. Najlepsza będzie mąka chlebowa, typ 750 bądź 650. Mała łyżeczka soli i całość wyrabiamy i za chwilę jeszcze dodamy oliwę. Jakieś 2 łyżeczki oliwy. Dobra, składniki połączone. Na tym etapie ciasto jest dość kleiste, ale zaraz sobie je wyrobimy, ewentualnie dosypiemy odrobinę mąki. Podsypać. Rzucę je tutaj, będzie mi łatwiej wyrobić. Jak macie robota, to wyrabiacie ciasto robotem. Tak, myślę, że można odrobinę mąki dosypać. Jakieś 2 łyżkę. Stopniowo, żeby z kolei nie wyszło w drugą stronę. Ciasto wyrobione bierzemy z powrotem do miskę, natłuszczamy ją oliwą, smaruję sobie z każdej strony. Wrzucamy, nadal się troszeczkę klei. Ciasto przykrywamy, na godzinkę odstawiamy w ciepłe miejsce, żeby sobie wyrosło, żeby podwoiło swoją objętość i będzie gotowe do robienia placków. W międzyczasie zabieramy się za ciasto. Fajnie już wyrosło. Jeszcze co, to wrzucimy je na blat, podsypię delikatnie mąką, żeby to nie przybierało. Pozbywamy się trochę tego powietrza, no już mniej się klei, jest takie fajne. Teraz co robimy? Dzielimy sobie to na mniejsze porcje, rozwałkowujemy i zaraz wrzucę na grilla z powrotem. W zależności jak duże chcemy te chlebki, żeby te placki były, sobie dobieramy odpowiednio te kawałki. Zobaczymy jak mi wyjdzie z tego. Dwa placki wrzucam na nagraną planszę. I dosłownie na parę, kilkadziesiąt sekund, minuta, 2 może. I w ten sposób na każdą stronę. Parę sekund z jednej strony. Myślę, że jakieś 30-60 sekund na stronę wystarczy. Dobra, teraz jeszcze muszę ściągnąć tego potwora z grilla. I zobaczcie. Mamy to. Potężny szaszłyk. Można jeść. No dobra, teraz pozostało tylko tego potwora pokroić. Zetniemy trochę mięsa, wrzucimy w pitę warzywka do tego, grillowana papryka i cebulka. I całość będzie gotowa, będzie można zajadać. No dobra, to ścinamy. O,
ładnie idzie, mięsko się zrobiło. No powiem wam, że naprawdę pachnie to niesamowicie. No i wygląda też, no to w sumie widzicie. Pita, trochę grillowanych warzyw, cebulka, grillowana papryka. No i oczywiście mięsiwo, jak najwięcej. Jak najwięcej mięsiwa. Do tego wcześniej właśnie przygotowany sos. Sos na bazie jogurtu. Przepis też jest bardzo prosty. To jest coś na zasadzie takiego sosu rancherskiego. Ranch dip sauce. Do wykonania sosu użyjemy jogurtu naturalnego jako taką bazę. Do tego drobno posiekany koper. Posiekany szczypiorek. Może być suszony, może być też świeży. Jaki posiadacie, taki użyjcie. Odrobina suszonego oregano, sól do smaku, no i również szczypta pieprzu też do smaku. No i nie zapominamy jeszcze o czosnku. Dajemy świeży, przeciśnięty przez praskę albo suszony, granulowany. No i na koniec odrobina soku z cytryny i całość mieszamy. No i odrobina sosiwa dla smaku. Możemy też bez, żeby nie zabijać smaku tego mięsa, jak wolicie. No i całość zawijamy. Jeszcze tutaj trochę w tych sokach wytarzane, ale to nic nie szkodzi, będzie lepiej smakowało. Stoją się ślinią za kamerą już, nie? No ja też, bo ja cały czas czuję, jak to smakuje, jak to pachnie, ale zaraz będę wiedział jeszcze, jak smakuje, a wydaje mi się, że bardzo dobrze. Już mam jakąś skórkę. No, jak takie mięso było w każdym kebabie, to nie wiem co. To na pewno by były lepsze. Ale naprawdę super, mega smaczne. Także jeżeli macie ruszt, jak najbardziej próbujcie, róbcie. Możecie też robić na grillach tradycyjnych, na węglowych, tylko po prostu to trzeba będzie mięsiwo obracać co jakiś czas. Ale te połączenie mięs, 7 różnych gatunków i te przyprawy, ta marynata, bajka. Mięso się rozpada, jest delikatne. Fakt, było pokrojone w małe kawałeczki, ale i tak jest super kruche na smak. Bajka. Róbcie, próbujcie, dajcie znać, jak wam wyszło. Cześć. Wiesz? Czekaj, zaraz wam zrobię.